Witam Was oficjalnie na dzisiejszym poranku językowym. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat związany z nauką kilku języków i często kilku języków jednocześnie. Dlatego, że tak jak zapewne wiecie, w Supermemo jest tych języków aż 25, więc aż szkoda byłoby nie skorzystać z takiego bogactwa i z takiej dostępności do wielu języków, bo właściwie nie ma na rynku polskiej aplikacji, w której byłby tak duży wybór i taka możliwość nauki z języka polskiego na inny język. Bardzo często jedyna opcja to tylko z angielskiego. Więc żeby z tego bogactwa fajnie sobie skorzystać, ja mam dla Was kilka dzisiaj takich porad, które mogą być dla Was fajne, pomocne i przydatne. No bo często jest taka obawa o interferencję językową, czyli takie mieszanie się języków, takie, że chcę coś powiedzieć po niemiecku, a przychodzi mi na myśl po hiszpańsku i na odwrót. Na hiszpańskim ciągle myślę po niemiecku, a jeszcze gdzieś wplata się w to język angielski. Więc mam dla Was kilka takich porad, które mogą trochę na ten problem pomóc. Chociaż oczywiście interferencja ma też swoje plusy, ponieważ często możemy znaleźć jakieś analogie, jakieś punkty wspólne między językami, więc to, że uczymy się kilku języków i czasami coś przychodzi nam na myśl, nie oznacza od razu, że to jest coś złego. Niemniej jednak potrafi troszeczkę w trakcie nauki to przeszkadzać. No więc jakie są te sposoby? Już przejdźmy do jakiegoś takiego większego konkretu. Jeśli zapisaliście się na więcej języków w Supermemo, tak jak widać u mnie, bo jest i angielski, i niemiecki, i język hiszpański, i tutaj mamy jeszcze język niemiecki, tutaj znowu podstawy z kilku innych języków, jeszcze włoski, portugalski, więc naprawdę widać, że bardzo różnych języków tutaj robię całkiem sporo, bo jest ich bodajże 5, więc jak ja sobie z tym radzę? Pierwsza porada jest taka, nie każdy może ją zastosować, ale ja ją stosuję na przykład w przypadku zajęć z lektorem, że zajęcia z hiszpańskiego akurat na uczelni mam zawsze popołudniami, a zajęcia z niemieckiego mam zawsze rano. Od 8 rano bardzo wcześnie, więc trochę to sobie rozdzielam, że trochę przyzwyczajam mój mózg, że rano mam niemiecki, bardziej robię niemiecki, tak samo przy naszych powtórkach, teraz jak zaczniemy za chwilę, będę robić głównie niemiecki, a popołudniami bardziej skupiam się na hiszpańskim. Hiszpański znam o wiele lepiej, więc nie potrzebuję aż takiego świeżego umysłu i skupienia. Więc pierwsza porada, jaka może być przy nauce kilku języków równolegle, to ich rozdzielanie. Następnie kolejna porada, którą mogę Wam dać, to, żeby w ramach jednej sesji robić najpierw jeden język, a później kolejne. Czyli na przykład tak jak ja mam tutaj pierwszy angielski i robię sobie na przykład powtórki, czy po powtórkach od razu nowy materiał, no to patrzę sobie tak, dobra, angielski, tu niemiecki, więc na razie pomijam, znowu kurs z angielskiego robię tutaj, potem znowu tutaj, następnie znowu angielski, fajna taka seryjka z angielskiego, potem pomijam ten hiszpański, pomijam te wszystkie pozostałe, patrzę sobie, gdzie jeszcze mam angielski, o tutaj jest Olive Green, no to realizuję znowu trochę materiału z Olive Green. Jak skończę angielski, bo już say it better, tę ostatnią powtórkę zrobię, no to idę sobie następny język, właśnie na przykład niemiecki i tak samo sobie przeglądam moją naukę i szukam tych kursów, które są z niemieckiego i te kursy, tak jak na przykład o tutaj mam, czy tutaj realizuję po kolei. Wtedy to mieszanie się języków nie jest aż takie odczuwalne, no bo zaczynam z jednym językiem, ciągle z nim kontynuuję i jest mi po prostu prościej. Możecie też spróbować takiego rozdzielenia sobie języków poprzez dialogi, co też bardzo lubię robić, czyli najpierw robię angielski, no to powiedzmy taki standard, język, który dość dobrze znam, potem chcę przejść do niemieckiego i znowu mi się myśli po angielsku, szczególnie, że to są języki z tej samej grupy, więc wchodzę w dialogi, wybieram sobie jakiś dialog z niemieckiego, robię jeden, czasami dwa, już jestem troszkę przestawiona w myśleniu na niemiecki i wtedy wracam do mojej nauki i robię sobie kursy. Potem chcę znowu przejść do hiszpańskiego, więc wybieram sobie dialogi i znowu decyduję z hiszpańskiego, które będę robić, żeby się troszkę rozgrzać, a następnie znowu robię kursy. Więc też jest to taki sposób, który może być pomocny, czyli porozmawianie sobie troszkę w tym języku, osłuchanie się z nim, bo też w dialogach możemy słuchać oczywiście, i później przejście już do realizowania sobie mojej nauki. Można też zrobić tak, jak też często robię, jak nie czuję się jakaś bardzo zmęczona, to po prostu przechodzę do przemieszanych powtórek i robię jedna za drugą, nie przejmując się, że te języki się przeplatają. Gesetzlicher Schutz gegen Gefährdungen. Nie jest to jakiś bardzo duży dla mnie problem, że mam co chwilę inny język.
Ja jestem już chyba na tyle przyzwyczajona i oswojona, że nie widzę z tym jakiegoś większego problemu, chociaż kiedy jestem bardziej zmęczona, tak jak na przykład już dzisiaj jestem trochę zmęczona po intensywnym tygodniu, to raczej wybieram tę strategię pójścia po kolei po językach. No bo ja właśnie chcę korzystać z tego potencjału, jaki jest Super Memo, że w tym katalogu mam tak dużo języków, że szkoda by mi było tylko robić angielski, skoro interesują mnie też inne języki, więc mam ich kilka i właśnie te kilka różnych strategii do wyboru dla Was, jeśli chodzi o właśnie naukę kilku języków równolegle.